Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę zmieniał żarówki. Oczywiście chodzi mi tutaj o żarówki oświetlenia wnętrza samochodu. LEDy są teraz w modzie, tak więc nie będę oczywiście wymieniał przypalonych żarówek, tylko po prostu zwykłe żarówki na LED. A korzystając z okazji, że jestem w Polsce i dostępność żarówek jest o wiele lepsza, bo wystarczy iść do sklepu, to oszczędzę sobie czasu na czekanie za przesyłką. Tak więc Wy zostawcie suba, jeśli chcecie oglądać więcej filmów o tematyce Lexusa. Natomiast ja przechodzę do środka i pokażę Wam, które żarówki będę wymieniał. Tak więc może zacznijmy najpierw od przodu i pokażę Wam, które to są dokładnie żarówki. Chodzi mi oczywiście tutaj o tą, która poświetla tutaj to lusterko. Oczywiście mowa o dwóch stronach. Tak samo mowa tutaj o tym tak zwanym map lightie, czyli to światełko, które tutaj świeci nas z przodu. Później następna rzecz jest to żarówka od podświetlenia schowka. No i oczywiście ostatnia, w sumie najważniejsza, jest to żarówka, która poświetla tutaj całe wnętrze auta, która też jak świeci na żółto, w sumie nic nie widać, tak więc wydaje mi się, że zmiana takich żarówek na LEDowe, białe, takie jaskrawe białe, może znacznie polepszyć tutaj widoczność w środku, no i oczywiście będzie to też plus 10 do lansu, będzie to lepiej wyglądać. Ok, tak więc może na początek zacznę tutaj od tego map lighta, ponieważ to jest moim zdaniem najbardziej skomplikowane do zdemontowania i z tego co mi się udało dowiedzieć, co widziałem na jakichś filmach u kogoś, to żeby zdemontować tutaj tą obudowę, trzeba podważyć nożyk tutaj od przodu, ponieważ tutaj są takie zaczepy, które trzymają to i wtedy dopiero odejdzie ta cała część tutaj z wierzchu. Nie ściągać tutaj samego szkiełka, tylko po prostu całą obudowę, bo to jest wszystko zintegrowane i wtedy dopiero jak podważy się tu nożykiem, powinno to całość zejść. Także niestety ja potrzebuję w tym momencie drugiej ręki, żeby to zrobić, więc nie pokażę Wam jak to ściągam, pokażę Wam dopiero jak już mi się uda to zrobić. Taki mały tip, jeśli ktoś chciałby wyciągać tutaj tą obudowę, to trzeba tutaj się tak wpasować pomiędzy. Jak widzicie, jeśli wpasujemy się całkowicie pod spód, to wtedy nie uda nam się zdjąć szkiełka, tylko zdejmiemy całą obudowę lampki i wyrwiemy śrubki, tak jak ja to właśnie zrobiłem. Natomiast jeśli uda nam się za te dwa uchwyty chwycić, no to wtedy powinno to bez żadnych większych problemów zdjąć, tak więc najlepiej to robić jakimś takim wąskim nożykiem i po prostu wiedzieć, że tutaj w tych dwóch punktach są te zaczepy. Jeśli tutaj podważymy, no to wtedy powinno to ładnie odejść bez żadnych problemów. I tutaj w tym wypadku ja mówię oczywiście o aucie z szyberdachem, ponieważ w aucie bez szyberdachu oczywiście wygląda to nieco inaczej. Nie ma tutaj tych dwóch przycisków i ta lampka sama jest taka wąska. Tak więc przypuszczam, że może być demontaż taki sam jak i tutaj. Natomiast trzeba mieć to na uwadze, że też może być na dwóch uchwytach, które są po prostu wtedy węziej umocowane. Wyciągnięcie tej żarówki jest troszeczkę, jak to mówią, tricky. Tak więc ona niby tu twardo siedzi, ale żeby ją wyciągnąć, trzeba ją trochę wcisnąć, przekręcić, wtedy się ona luzuje. I tutaj, jak jest tutaj to wyżłobienie na tej blaszce, wtedy wchodzi ten bolec od żarówki i można spokojnie tą żarówkę wyciągnąć bez problemu. Dobra, tą kostkę zdemontowałem, to jest oczywiście od podświetlenia od schowka. I teraz, żeby tą żarówkę wydobyć, jak widzicie jest tutaj tak śmiesznie zabudowana, najlepiej zaopatrzyć się w takie wąskie kombinerki i o ile wyciągnięcie nie stanowi większego problemu, to montaż może być trochę już problemem, ale jak widzicie można jakoś to patentem od boku podejść i da się ją wyciągnąć. Sama żarówka wygląda w ten sposób, tak więc jest to w sumie taka sama żarówka jak występuje tutaj w podświetleniu od nawiewu. Miejmy nadzieję, że uda mi się ją kupić tutaj na miejscu w sklepie. Zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz biorę się za podświetlenie to główne. Tutaj to oczywiście. Mam nadzieję, że żadnych patentów nie potrzeba, że wystarczy podważyć jakoś. O właśnie. Jak widzieliście, samo zleciało. Więc w tym momencie tą żarówkę rurkową muszę wyjąć po prostu. Podważam z jednej strony i wychodzi. Tak ona wygląda. Tak więc dobra, w tym momencie dosłownie robię to pod sklepem praktycznie. Idę do sklepu kupić nowe żarówki i będę montował. Jeszcze mało co bym zapomniał zdemontować tych żarówek. Tak więc tutaj wyciąga się to bardzo prosto, podważa się i też jest taka rurkowa. Tak więc też wystarczy ją od boku podważyć i powinna wyjść. Tak więc to są te żaróweczki, które zakupiłem i tak idąc od tej strony, ta żarówka jest to żarówka od światła głównego, tego, które podświetla się zaraz jak się otworzy drzwi. Ta żaróweczka jest od tego tak zwanego map lighta, który podświetla nam tutaj z przodu nad lusterkiem, a ta żarówka z kolei to jest żarówka od podświetlenia schowka.
Taka malutka, dość niepozorna, ale na szczęście była ona dostępna. Jednak, co się okazało, nie udało mi się kupić żarówki, która przychodzi na oświetlenie lusterka na daszkach przeciwsłonecznych. Więc za tymi będę musiał się jeszcze raz zajrzeć i zobaczymy, czy uda mi się w ogóle znaleźć. Dobra, to jedno zamontowane. Jakby ktoś chciał montować tutaj to światło, polecam to robić z tylnego fotela, jest o wiele wygodniej. Wystarczy najpierw wsadzić w dziurkę, która jest tutaj w tym miejscu i później ta blaszka, co jest z tyłu, odchylić i wtedy to spokojnie wejdzie. Także to jest najłatwiejsza metoda. Później oczywiście zakładać szkiełko. Nie muszę mówić, jak się to robi. Jest to totalnie proste. Tak więc ta lampka jest gotowa. Dobra, no to w tym momencie założona już żaróweczka od schowka. Sprawdzałem, czy świeci i świeci. Za pierwszym razem zrobiłem błąd, obróciłem nie tą stroną i bieguny się nie zgadzały, przez to nie świeciła. Teraz jest wszystko w porządku, także mogę montować z powrotem. Czyli żeby zamontować, po prostu wciskamy w środek, wsadzamy kostkę i gotowe. Niestety z żarówkami Delexa nie jest tak łatwo, jak myślałem i nie udało mi się znaleźć tych, które podświetlają kobiece twarze podczas pudrowania nosa. Mam tu na myśli te oczywiście. Jednak na szczęście najczęściej jeżdżę sam, tak więc nie jest mi to aż tak niezbędne. Jednak muszę tutaj coś nadmienić, ponieważ w dwóch sklepach sprzedawcy myśleli, że jest to bezpiecznik, a nie żarówka i musieli się naprawdę mocno przyjrzeć, żeby faktycznie się przekonać, że jest to żarówka. Nie wiem, jaki to jest model tej żarówki, natomiast nie udało mi się go znaleźć w żadnym sklepie w moim mieście. Jakby kogoś mocno ciekawiło, jak wygląda ta żarówka, która przychodzi tutaj w to miejsce, oto ona. No i faktycznie musicie przyznać, że wygląda faktycznie jak bezpiecznik i można się faktycznie pomylić. I jeśli chodzi o sam zakup tej żarówki, no to problem jest w tym, że ona po prostu jest dość wąska. Ona ma długość taką, można powiedzieć, w miarę standardową, jest to około 30-32 mm. Natomiast jest ona na tyle wąska, że nawet próbując dopasować tutaj inną żarówkę w to miejsce, bo byłem w sklepie jednym, gdzie próbowaliśmy właśnie coś dopasować, no to te żarówki były na ogół grubsze i po prostu nie chciała się ta żarówka tutaj między tymi blaszkami osadzić i wystrzeliwuje po prostu jak z procy i nie chce siedzieć. Dodatkowo może zrobię Wam takie zbliżenie, pokażę Wam, co tu jest napisane na tej żarówce, jaki to jest typ. Być może uda Wam się po tym ewentualnie odszukać tej żarówki. Widzę, tu jest ewidentnie 12V, 3 W i jakieś K jeszcze za tym. Także nie wiem, czy to jest jakiś typ tej żarówki, więc jeśli ktoś by chciał, może szukać ewentualnie po tych oznaczeniach. Tak więc jeśli ktoś wie, jaki to jest model, dajcie znać. Być może wymienię też te, jeśli uda mi się w ogóle to znaleźć. Żarówki już zamontowane. Efekt po zmroku możecie zobaczyć na przebitkach, ponieważ w dzień w ogóle to nie ma sensu. Jest jaśniej, jest lepiej i o to mi właśnie chodziło. Niestety nie udało mi się dowiedzieć, jaki typ żarówki w jakie miejsce przychodzi, tak więc nie jestem w stanie się podzielić z Wami tą informacją. Jednak udało mi się na AliExpress znaleźć jedną aukcję, gdzie można kupić cały zestaw tych żarówek do oświetlenia wnętrza. Tak więc jeśli ktoś byłby zainteresowany zakupem takich żarówek z AliExpress, odezwijcie się do mnie na Instagrama, tutaj w tym momencie wyświetla Wam się nazwa mojego profilu i wtedy podam Wam po prostu linka, gdzie będziecie mogli sobie to zakupić. Mam nadzieję, że film był dla Was przydatny. Na dzisiaj to już wszystko, tak więc zostawcie suba, jeśli nadal tego nie robicie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!